Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam Was w dniu moich 30 urodzin. Jestem w garażu, pracuję przy autach, nagrywam dla Was film, czyli robię dokładnie to, co lubię robić najbardziej, ale w dzisiejszym odcinku będę opowiadał na temat Nissana 350Z, dla którego kupiłem dla mojego taty z aukcji. Zapłaciłem za niego $2200. Co tu mogę dużo powiedzieć? Dzisiaj jest czwartek, 3 kwietnia, a w sobotę 5 kwietnia mamy w planach już jechać, żeby tato mógł pierwszy raz się nim przejechać na takim małym torze lokalnym w Wisconsin. Dlatego będziemy dzisiaj to auto troszeczkę myli, szykowali, sprawdzali, czy wszystko jest ok, co trzeba wymienić, przygotować na to, żeby mój tato mógł w końcu zacząć swoją przygodę z driftem. I powiedziałem na niego tak: tato, jeżeli spodoba Ci się, jeżeli będziesz miał to coś w oku, ja to poznam od razu. Jeżeli będziesz miał to coś w oku, co ja mam, pomogę Ci. Buduję Ci to auto, zrobię wszystko, co jest w mojej mocy, żebyś miał naprawdę bardzo fajne auto do driftu. Jeżeli Ci się to nie spodoba, nie będziesz tego za bardzo czuł, nie ma problemu, albo się sprzeda, albo ja go tam sobie dojadę już w swoim wolnym czasie. Dlatego fajnie, chciałbym Wam to wszystko pokazać, a teraz pokażę Wam tego Nissana. I tak jak powiedziałem, Copart $2200. Ja już sobie zmieniłem w nim koła. Miałem nadzieję, że te koła 17, z których nie używam teraz aktualnie na swoim aucie, powiedziałem: tato, ja Ci je tutaj daję, będziesz mógł sobie je używać bez problemu. Niestety nie zmieściły się z przodu, bo jest to wersja Touring i one mają hamulce Brembo. I jak próbowałem założyć te koła, no niestety nie dałem rady bez dystansa tego zrobić. Nie mam żadnych dystansów, które mógłbym tacie dać. Dlatego auto będzie teraz tak jeszcze wyglądało, jak będzie wyglądało. Jest oczywiście brudne, ale z tyłu chciałem dla taty dać te koła, bo tutaj są nowe opony, no ale przód będę musiał załatwić jakieś dystanse albo dam tacie jakieś inne koła. I właśnie tutaj jest opona 255 Accelera, a te koła, które tato miał, to były koła 265, też Accelery, ale one już dużo by na nich nie pojeździł, a chciałbym właśnie, żeby miał jak najbardziej dobry jakby experience z tego pierwszego dnia swojego driftowania, a te koła chciałem mu dać naprzód, no ale tak jak powiedziałem, niestety się nie zmieściły, dlatego auto wygląda jak wygląda. I opowiem tylko szybko, auto znalazło się na koparcie ze względu na to, że było uderzone tutaj z tyłu, możecie zobaczyć, uszkodzona rama, uszkodzona tutaj z tyłu blacha, tutaj już jest wycięta rama. Ja mam w planach zrobić tak, że chciałbym tutaj zrobić takie orurowanie, ale z tego co widziałem, wózek jest nieruszony, czyli te mocowania na wózek są nieruszone. Wszystko ogólnie powinno tutaj fajnie wyjść w przyszłości. Mogę od razu powiedzieć tak samo, że tuleja albo ten bushing na dyfie jest rozwalony. Niestety nie mamy zbyt dużo czasu, by go wymienić, no ale wydaje mi się, że może troszeczkę pokropić w sobotę, a poza tym ja już jeździłem tym autem wcześniej, troszeczkę podriftowałem, przetestowałem tacie auto i zniszczyłem mu sprzęgło, o czym opowiem troszeczkę później, no ale auto fajnie chodzi, dlatego wydaje mi się, że nawet z tą rozwaloną tuleją powinno być wszystko ok. I tak tylko szybko powiem, w 350Z ten z tyłu wózek jest aluminiowy, ale mocowanie na tylny dyferencjał jest tylko jedno i znane są przypadki z tego, że wyrywają te tylne dekle z tych dyferencjałów, dlatego w przyszłości chciałbym jakiś po prostu ogarnąć brakiet wzmacniający to mocowanie tego dyferencjału z tyłu. Poza tym rura ISR nadal ma katalizatory, tutaj ma tłumik, bo te 350Z mają to do siebie, że jeżeli jest całkowicie rura prosta, bez żadnych tłumików, to bardzo źle brzmią. Nawet na tym torze, na który jedziemy, torem, to jest taki bardziej parking, ale na tym właśnie miejscu, gdzie jedziemy, powiedzieli, że zabraniają, żeby przyjeżdżali 350Z na prostych rurach, bo pierdzą i nikt tego nie chce słuchać, ale te 350Z akurat bardzo fajnie pracuje. Nie ma zderzaka z tyłu, lampy gdzieś powinny być chyba w środku, w aucie, mam nadzieję. No ale auto kupiliśmy z aukcji i jak tato sobie przy nim troszeczkę wcześniej już robił, znalazł, że rzeźbiony był tylny błotnik. Klapa jest z karbonu, chociaż ciężko jest to nazwać karbonem, bo jest tylko jedna powierzchnia karbonu. Reszta wszystko od środka jest fiberglass, czyli włókno szklane. No niestety bardzo dużo producentów właśnie robi tak, żeby uciąć sobie koszty, czyli karbon jest na zewnątrz, a od środka wszystko jest fiberglass, czyli tańsza powłoka. No i tutaj jest bardzo dużo różnych pierdół. To jest w sumie większość moich rzeczy.
I jak się przeprowadzałem, to tato po prostu mi tutaj wszystko pakował, bo wiedziałem, że 350Z przyjedzie do mnie. Dlatego będziemy sobie dzisiaj to wszystko czyścić. Przygotujemy to auto tylko tak, żeby było gotowe, żeby w środku nic nie było. Klamki są pourywane, już zamówiłem nowe, ale żeby je otworzyć, trzeba tutaj wsadzić palca, nacisnąć taki przycisk do dołu. Jest oczywiście brudno. To auto było używane jak taki, w sumie taki traktorek, bym powiedział, naokoło, jak się tylko przeprowadziliśmy, żeby nie chodzić dużo w to i z powrotem, to tato dosłownie wsiadał w 350Z i jeździł wszędzie naokoło, więc dlatego wiadomo, piachu dużo jest. Cynamonowe skóry, jest to rok 2003, jest jeszcze oryginalna nawigacja w nim. Tutaj ten poprzedni właściciel wsadził sobie takie radio, też fajnie to wszystko gra, ale tak ogólnie środek środkiem, co nie, no. Nie jest to jakoś pięknie. Nie musi być pięknie. Tutaj już widzę, że będzie trzeba to wszystko ładnie zrobić. Chciałbym, żeby to auto było zrobione jak najprościej. Chciałbym Wam pokazać, co, jeżeli ktoś w Polsce może kupiłby sobie podobne auto, chciałby z nim zacząć driftować. Chciałem pokazać mniej więcej, co bym sugerował, żeby zrobić i takie troszeczkę tańsze, budowa auta tańszego, ze względu na to, że mój Nissan to jest tak po prostu wszystko na full, a w tym aucie chciałbym zrobić to jak najtaniej. Nie chodzi o to, że najtaniej, bo dla taty, tylko chodzi mi o to, że ja wiem, że jeżeli się tym więcej pieniędzy wyda, tym większa presja jest potem driftować albo coś takiego. Ja chcę, żeby tato zaczął na takim tańszym sprzęcie i później pomału będziemy iść do góry i budować różne rzeczy. Jak widzicie, no auto też się troszeczkę stało. Będziemy może w przyszłości uczyć się polerować, myć, robić takie różne rzeczy. Otworzę maskę. Opowiem Wam dokładnie o silniku. Auto ma 150 000 mil przejechane, jak się nie mylę. Jest to silnik VQ35 3,5 litra DE. To nie jest ta wersja HR, bo jest też HR, które są bardziej pożądalne chyba, jak się nie mylę, przez ludzi, którzy właśnie driftują 350Z. No ale to jest właśnie wersja DE. Ten Nissan ma, z tego co widzę, 300 koni na wale. Do kół to by prawdopodobnie było co może z 250, więc tak mniej więcej, ale jest to bardzo fajne auto, by zacząć driftować. Chociaż te silniki VQ różnie z nimi bywa. Jedni mówią, że są bardzo wydatne i dobrze jakby trzymają się do driftu. Niektórzy mówią, że nie są za dobre silniki. Ludzie tutaj wkładają najróżniejsze. W Stanach bardzo często wkładają LS-y, 2JZ-y, nawet SR20. Też bardzo często są wkładane silniki RB. Więc najróżniejsze silniki tutaj są wkładane i tak jak mówiłem, jest to wersja z zaciskami Brembo z przodu i z tyłu. Skrzynia manualna i zamieniliśmy tą skrzynię ze względu na to, że jak rozwaliłem tacie sprzęgło, no auto już ma nowe sprzęgło, chyba Stage 2 albo 3, żeby więcej trzymało tej mocy. I no rozwaliłem mu sprzęgło, nie ukrywam. Dałem to auto na oponki 260 albo 275. Wziąłem właśnie w to miejsce, gdzie chcemy jechać w sobotę. No i rozwaliłem sprzęgło i wpychaliśmy z Angeliką na przyczepkę już po tym, jak skończyłem z tym autem. No ale skrzynię, jak wymienialiśmy sprzęgło, zamieniliśmy z CD001 na CD009. I te skrzynie CD001 są znane z tego, że mają bardzo duże problemy z synchronizatorami biegów 1, 2 i chyba 3, 4. Jak się nie mylę, w tych CD009 skrzynie biegów już były poprawione i teraz właśnie akurat w tym modelu jest problem z synchronizatorami biegów 5, 6 i jak się jedzie naprawdę szybko, no to ciężko jest wrzucić tą piątkę, ale ja się akurat tym nie martwię, bo tacie najważniejsze będzie jeszcze z tą mocą, 1 i 2, może czasem 3, jak będzie jakoś mokro albo coś. Ja to jeszcze pokażę z drugiej strony, jak to tutaj wygląda. No, muszę tego, jak widzicie, tutaj będziecie mieli jakieś problemy z klamką. To jest takie niebieskie coś i to trzeba nacisnąć. I jesteśmy w środku. No wiadomo, brudno. Zaraz będziemy to sobie czyścić na spokojnie. Różne plastiki, różne rzeczy. Mam chyba tutaj jeszcze progi z S14. Tutaj jakieś, chyba to jest na shifter. No, auto w środku było chyba z otwartymi oknami nawet, więc bym się nie zdziwił, jak jakieś myszki tutaj były w środku. I jeszcze tylko szybko powiem, jedyne modyfikacje, jakie są zrobione teraz na tym aucie, są założone coilovery, które dostałem za pomoc przy robocie, przy takim podobnym 350Z z silnikiem 1JZ. Dlatego dostałem za darmo zawieszenie, gwinty firmy BC Racing z przodu i z tyłu, więc te coilovery już są założone.
I pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy, jak kupiliśmy to auto, to pierwszą modyfikacją było zaspawanie tylnego dyferencjału. Czyli jest zaspawany dyferencjał, są coilovery, czyli gwinty BC Racing. Auto niestety nie ma ręcznego, co na pewno w przyszłości dla taty zaprojektuję, czy żeby dać drugi zacisk z tyłu, zeskanuję na 3D całą tylną zwrotnicę, narysujemy coś w programie i wytniemy to na CNC. Zwrotnice z tyłu są aluminiowe, dlatego będzie można sobie się tym pobawić. No ale tak wygląda teraz auto. Zacznę wyjmować rzeczy, zobaczyć co jest do wyrzucenia ze środka, co musi zostać. I ja sobie już napisałem trochę rzeczy, co muszę tutaj zrobić przy tym 350Z. Klema, muszę wymienić tą klemę. Powiedziałem tacie, że jak będzie do mnie jechał, żeby kupił tą klemę gdzieś w AutoZone albo coś takiego. Koła, już koła wymieniłem z tyłu, akurat z przodu nie mogłem. Wymiana oleju, zobaczyć jak wygląda ten olej, wymienić go na świeży, wyczyścić, sprawdzić płyny, czy wszystko jest, wszystko mamy, czy płyn do wspomagania, od hamulców, takie różne rzeczy, żeby się upewnić, żebyśmy nie mieli problemów na torze, zabezpieczyć baterię, czyli ten taki brakiet muszę założyć, znaleźć go w ogóle, zamontować gaśnicę. W miejsce, gdzie jeździmy, jest potrzebna gaśnica w aucie i ja zawsze mocowałem gaśnicę w taki sposób, że kupowaliśmy gdzieś na Trackstapie albo w jakichś takich sklepach jak Walmart. Gaśnica taka mniejsza, od razu z takim brakietem, żeby go przykręcić do podłogi. Zrobimy to w taki sam sposób. Covery na zbiorniczki, tak samo to jest taka frotka albo jakaś taka skarpeta jakaś albo coś, żeby jak płyn będzie miał większe ciśnienie albo już temperaturę złapie, lubi sobie czasami po tych korkach wylatywać i oni chcą, żeby to było naokoło tego zbiorniczka, że jak coś już zacznie się rozlewać, żeby ta frotka mogła to jakby zaabsorbować. No i klamka, wiadomo, klamki pourywane z jednej i z drugiej strony. Jeżeli będą na czas, to się je wymieni, jeżeli nie, no to się będzie naciskało tego małego dzędzelka i też powinno być wszystko dobrze. No ale tak mniej więcej wygląda teraz 350Z. Możecie zobaczyć, co mniej więcej można w Stanach kupić za $2000. Auto chodzi, śmiga, zaraz odpalę, pokażę Wam jak pracuje, no i się bierzemy za ogarnianie tego auta. Dobra, no to zaczynamy od bagażnika. O kurde, ale tutaj tego jest. No dobra, to na pewno są to jakieś myszki. Już widzę, że tutaj są jakieś rzeczy, albo były myszki. Są tu jakieś rzeczy, które już były pogryzione. Tutaj mamy lampę BMW 4. Tutaj prawdopodobnie plastiki do tego 350Z. Ja ogólnie takie plastiki, takie różne rzeczy chciałbym później poczyścić, pozakładać. Jednak chciałbym, żeby to auto było jakoś tak nieoszpecone, tak jak moje wszystkie Nissany. Tutaj jakieś plastiki. Tutaj jakieś inne rzeczy. Wezmę sobie miotłę. Amortyzatory. Mam nadzieję, że mi się teraz to na łeb nie zwali. Amortyzatory tutaj są porozwalane. A te szkło tak ogólnie swoje waży. Tego postaram się tutaj zobaczyć, co tutaj jest. Bateria. Tutaj brake fluid, to będzie pod maskę. Wszystkie te plastiki. Moim celem najważniejszym jest znaleźć ten brakiet, który trzyma baterię z przodu. Tu jest, patrzcie, jakie zardzewiałe, to prawdopodobnie też jest od Nissana. Tego 350Z. Mogę zobaczyć właśnie, że to jakby wszystko było jakieś pożute. Żuły to jakieś chyba zwierzątka. I tak w pierwszym filmiku, jak odpalałem, nie wiem czy jak to było dobrze widać, ale ja to widziałem jak edytowałem film,
że tam myszka właśnie wybiegała jakby z koła, skakała. Więc na pewno tutaj coś było. Mam nadzieję, że nie będzie nic tutaj pogryzione, jeśli chodzi o elektrykę. Tutaj mocowanie od wydechu. Nie, chyba nie będzie z tej strony. Możliwe, że z drugiej strony, bo oryginalnie te 350Z mają wydechy, które wychodzą z dwóch stron. Więc bardzo możliwe, że to jest brakiet gdzieś tutaj. Co my tutaj jeszcze mamy? Zaraz Wam pokażę tą podłogę, jak tutaj wszystko jest rozwalone. Więcej takich kawałków drzewa. No, na pewno to nie jest brakiet od baterii. No szkoda. Jak nie znajdę brakietu do baterii, to prawdopodobnie będziemy musieli jechać na jakiś złom. Dość dużo jest takich Nissanów, nawet nie Nissanów, tylko właśnie Infiniti G35 i auta są praktycznie takie same, jeśli chodzi o budowę, inaczej jest, jeśli chodzi o wygląd. Też te silniki VQ. Tutaj nic nie ma, więcej kawałków desek. No nic. Dobra, nic tutaj nie ma. Pokażę Wam w takim razie, jak tutaj to wygląda, jeśli chodzi o uszkodzenia. Możecie zobaczyć. My już tutaj rozpruwaliśmy, bo tak jak powiedziałem, tutaj już się kończy ta frema w tym miejscu. I moim planem jest to, by idealnie ją uciąć na równo z jednej i z drugiej strony. Wywalić tą podłogę, bo i tak to nie ma znaczenia, żeby tutaj ta podłoga była. I chcę obciąć, wspawać takie grube plejty i później taką przykręcaną barę, żeby sobie wychodziła i była wzmocniona tutaj. No bo nie ma sensu już tego auta tak dokładnie naprawiać. Idziemy do środka. Co my tutaj mamy? No, na pewno to już było jakoś takie pożute. To jest panel przedni. Jest lampa. Tutaj są prawdopodobnie tutaj z tamtej strony te wstawki tutaj. Guma, obudowa na zmienianie biegów. Tu są jeszcze jakieś śrubki. Tutaj jest wzmocnienie. Nie zdziwiłbym się, jak to jest przedni zderzak. Nie wzmocnienie, tylko taki styropian, po to, żeby ten zderzak nie chodził aż tak bardzo. Kolejne plastiki. Ok, więc teraz tutaj mamy część, która jest właśnie ze strony z tyłu, gdzie był wypadek. My to wyjęliśmy i tutaj jest odpowietrzenie zbiornika paliwa, tutaj jest jakiś do powietrza. Dlatego wydaje mi się, nie przeszedł z testów spalin. I ktoś się mnie pytał tak samo, jak wygląda inspekcja techniczna aut albo właśnie takich spalinowych rzeczy. Więc tak, w Chicago są testy spalin i jest to wysyłane chyba co 2-3 lata. I jak to wygląda, przyjeżdżasz do takiej budki, w kilku miejscach jest właśnie takie stacje, takie testów spalin. Przyjeżdżasz, podpinają auto, sprawdzają parametry auta, testują swoimi tymi takimi urządzeniami, sprawdzają, czy działają katalizatory, czy działają sensory od O2, które są na wydechu. I tak to mniej więcej wygląda. Nie ma tutaj żadnych jakichś testów technicznych, że sprawdzają, podnoszą auto do góry. Czegoś takiego tutaj nie ma. Wiem, że jak ja mieszkałem w Phoenix w Arizonie przez bardzo krótki okres czasu i pamiętam, jeżeli właśnie sprawdzali Nissana 240 SX-a, mojego pierwszego S14, to dali je normalnie nawet na rolki, więc był tak jak na dyno i sprawdzali, czy jest moc oryginalna, czy nie. Ale jeśli chodzi tutaj o Indianę, nie ma żadnych testów. Są tylko 2 hrabstwa w Indianie, które wymagają testu spalin. Ja nie mieszkam w tym hrabstwie i ja nie mam żadnych testów, ani technicznych, ani spalinowych, nic. Czyli auta nie są sprawdzane w jakikolwiek sposób, tylko właśnie tak jak pokazywałem Wam, jak rejestrowałem przyczepę, że był test tego, czy VIN numeru nadwozia się zgadza razem z tym, co masz w papierach. Jeżeli się zgadza, rejestrują Ci auto bez problemu, masz ubezpieczenie. I tyle. Nikt nie sprawdza jakikolwiek stanu technicznego auta. Auta jeżdżą czasami naprawdę bardzo zdemolowane, więc czy to jest dobrze? No nie jest za bardzo dobrze. Czy chciałbym, żeby wysyłali mi cały czas jakieś na testy jakichś technicznych rzeczy albo coś takiego? Też bym tego nie chciał. Dlatego ja ogólnie bardzo się cieszę, że w naszym hrabstwie tutaj w Indianie nie ma żadnych testów spalin, ani żadnych testów technicznych. Dobra, mamy tutaj jeszcze próg od Nissana 240 SX
S14. Jest to jeden z progów, który przyszedł z moją chyba trzecią S14. O. To jest jedna z części do baterii. Właśnie działa to tak, że jest taka dziurka, to się wkłada, zaciska się, tutaj jest nakrętka. Powinno być coś takiego samego z drugiej strony, też się tak zapina. Na górę jest plejta, wszystko się skręca, żeby ta bateria trzymała się, więc jedna część już jest. Ciekawe, czy będzie coś tutaj więcej. To jest tutaj od drzwi. Tablice rejestracyjne 350Z 0420, czyli ostatni raz auto było zarejestrowane w 2020 roku, czyli już nie jeździ. 04, czyli akurat 5 lat. Wiem, że jak już skończyła się rejestracja, to to auto już praktycznie tylko stało. Widzę tutaj dużo, no na pewno były myszy, na 100%. Widzę, tutaj zajrzałem pod spód, że ciężko będzie mi to tutaj pokazać dla Was, ale no widzę, że jest bardzo dużo takich właśnie paproci, różnych takich rzeczy. To już wiadomo, że tutaj są myszki. Wydaje mi się, że może wyjmę fotel, przyniosę sobie odkurzacz z domu, odkurzę to jakoś. Z jednej strony nie wiem, czy inwestować tak dużo czasu w to. Też mam do roboty jeszcze Nissana S14, żeby przygotować się na zawody, na te testy w sobotę. No ale z drugiej strony też przydałoby się to troszeczkę wyczyścić. Tutaj jest brakiet z tyłu na fremę. Tutaj jest dużo różnych śrubek. Ja sobie tutaj jakoś to sobie będę tutaj zbierał. Jeśli chodzi o rejestrację w aucie, to jest rejestracja, tak to mniej więcej wygląda. Ma się taką rejestrację, dostaje się coś takiego od sekretarza stanu. Tutaj jest naklejka na tablicę, to właśnie, którą Wam pokazywałem. Renewal fee, czyli odnowienie takiej rejestracji, to jest koszt $196 na rok. I tutaj pokazywało, że expiration date, czyli data, kiedy się kończy rejestracja, to jest kwiecień 30, 2020 rok. County, czyli te hrabstwo takie Cook. Passenger, tutaj jest VIN, Nissan 2003, numer rejestracyjny i na czymś takim się coś dostaje takiego i jak zatrzymuje policja, to właśnie bardzo często pytają o rejestrację, prawo jazdy i właśnie o ubezpieczenie, dlatego dobrze te rzeczy mieć. Tutaj jest od ubezpieczenia kartka, pozbieram sobie te śrubki, no i tak jak mówię, wydaje mi się, że fajnie by było to poodkurzać, żeby no tato w jakichś tutaj normalnych warunkach jeździł. Dlatego zaraz prawdopodobnie będziemy wyjmować fotele. Przynajmniej tyle zrobię. Wydaje mi się, fotele szybko będzie wyjąć. Ojej, szybko wyjąć. Mam nadzieję, że tak nie będzie, że powiem, że szybko wyjąć i będę pół dnia się z tym męczył. Przesunę sobie tutaj fotel do przodu. To jest... No tak, przygotowywuję się, czy jakaś myszka tutaj nie wyskoczy. A dużo tutaj mamy rzeczy. Tak to tutaj wygląda. To auto chyba nawet nigdy nie było czyszczone, nie wydaje mi się. Tutaj jest jakiś schowek. O, tutaj mamy jakiś schoweczek. Ciekawe, co tutaj mamy. Wow, tutaj akurat jest czysto. Tutaj mamy chyba pilota. Tak, mamy tutaj pilota do tego radia, który mamy. No, ale tutaj to akurat czyściutko jest. O, tutaj jeszcze taki dodatkowy schowek. Fajnie. Tutaj jest do zapalniczki. Mamy tutaj jeszcze więcej plastików. Co mamy tutaj? 2 mazaki przydadzą się. Tutaj do kół, do środka, żeby były te kapsy. Auto zasyfione. Ale tych brakietów tutaj to ja nie widzę. Oj, zobaczcie. Teraz mogę Wam tutaj pokazać, ile tych paprotków tutaj jest. Przyjdziemy jeszcze z drugiej strony. No szkoda, tego brakietu nie ma. Wiem, że tak cały czas mówię o tym brakiecie, ale to już dla mnie problem jest, żeby teraz go szukać. A z baterią luźną to ja nigdzie taty nie puszczę. I tutaj jest, tam jest manualnie, a tutaj jest sterowane elektrycznie. Ok, to zdejmujemy fotel. No, śmierdzi tutaj, Wam powiem. No ale trzeba zrobić, co trzeba zrobić.
Dobra, mam fotel w górze. Sobie jeszcze włączę lampkę. Bardzo lubię tą lampkę z Harbor Freight. I co my tutaj mamy? Mamy tutaj jeden kabel, który idzie. Ten kabel odbezpieczamy od tyłu. Ale tutaj śmierdzi. Tu jest dosłownie kupa myszy. Kupa myszy. Po prostu no kupa myszy i tyle. Smród bardzo mocny. Nie czułem tego aż tak bardzo, dopóki nie podniosłem tego fotela do góry. Ok, ja używam takiego z ostrym takim czubkiem. Mam tutaj takie klipsy. Pójdę sobie, wezmę tylko takie narzędzie do tego i powinien być w stanie już wyjąć ten fotel. Staram się tego nie połamać. Ale też tak zrobili. To są takie klipsy. Nie podoba mi się to za bardzo. Dobra. Ok, mamy wszystkie odłączone kable. Tutaj wiązka sobie będzie wisiała, a my wyjmujemy fotel. Powinien sobie chyba jakąś maskę założyć, bo nie dość, że śmierdzi, to jeszcze jakiś pył. Ja ogólnie z sprzątaniem aut nie jestem zbyt dobry, nie wiem jak to się za bardzo robi, więc tutaj ludzie od detailingu, proszę nie jedźcie mnie za bardzo. Ale ja tutaj żadnego detailingu nie będę robił, po prostu będę sprzątał tutaj mysie gówno chyba, tylko mi się tyle wydaje. Podkładki. Tak, i tu będziemy wjeżdżać już z odkurzaczem. Ok, dobra, idę z drugiej strony, wyjmę fotel i jedziemy z tym, bo no nie podoba mi się to całkowicie. Tylko chciałem powiedzieć, że jak odkręcałem fotel od pasażera strony, najpierw miałem go przesuniętego do przodu, odkręciłem śruby, przesunąłem go do tyłu, bo jest elektrycznie przesuwany, odłączyłem baterię, odłączyłem te kable, które widzieliście i teraz podłączyłem znowu baterię, odkręcę te dwie śruby, przesunę sobie fotel do tyłu i odłączę znowu baterię, żeby odbezpieczyć te kable. Wydaje mi się, no nie wiem, czy to jest tak zalecane, czy nie, ale ma to sens, żeby odłączyć sobie baterię, bo jednak mamy poduszki i jeżeli jakiś będzie styk albo coś takiego, może tutaj wystrzelić. Ja tam nie wiem, jak to działa, ale tak mi się wydaje i tak zrobiłem, dlatego teraz mówię, odkręcę te dwie śruby, przesunę fotel do tyłu, odkręcam, zdejmuję znowu klemę negatywną z baterii i lecimy dalej z tymi kablami. To odłączę baterię i dalej zdejmujemy te kable. Dobra. To samo, te same kable z tego co widzę, więc jeśli chodzi o proces będzie taki sam. No i jak widzicie, tutaj pod fotelem kierowcy wcale nie jest lepiej. Też tutaj będzie dużo odkurzania, czyszczenia. Wydaje mi się, że najlepiej by mi się tutaj przydał teraz taki odkurzacz z taką jakby praniem wodnym, czy jak to tam się nazywa. No ale niestety nie mam takiego. Odkurzę ile mogę i na razie to będzie musiało robić.
Ok, więc z tej strony już skończyłem odkurzać. I szkoda, że nie mam takiego odkurzacza właśnie, który jest w stanie wyprać to w jakiś fajny sposób, właśnie ten z wodą, żeby to wysysało. No bo na koniec dnia nadal to jest brudne, nadal na pewno to ładnie nie pachnie, ale ja do takiego detailingu rzeczy nie mam praktycznie w ogóle. Nie mam ani szczotek, ani nie mam jakichś płynów, ani innych takich rzeczy, ale na razie wydaje mi się, że tyle starczy. Pojadę sobie, może jakieś kupię jutro szczotki, żeby to wszystko ładnie ogarnąć, żeby tato był zadowolony, jak będzie jeździł, żeby mu ładnie pachniało i ogólnie, żeby ten środek ładnie, żeby go zadbać. Ale wydaje mi się, że odkurzę z drugiej strony i to będzie na tyle, bo jednak urodzinowy wieczór chyba wolałbym sobie spędzić już z Angeliką, niż tutaj odkurzać mysie odchody. No ale skończę z drugiej strony i wydaje mi się, że już będzie na tyle. 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, niech żyje, żyje nam. Już się kończyło, Już się... O! O! Rzucę. Będę zaraz zje. Kochanie, dziękuję Ci bardzo. Kocham się. Zjemy. Angelika mi upiekła. Tak, upiekła, no zrobiła takiego. Nikogo innego nie ma. Dobra, mamy widelce, jemy. Dzisiaj to już będzie na tyle. Jutro sobie już założę te fotele, pozbieram to wszystko. Musimy jeszcze jutro naprawić klemę i zainstalować gaśnicę, którą tato przywiezie jutro. I tato jutro będziemy sobie z tatem robić. I tato będzie już dalej robił przy Nissanie, a ja będę robił przy swoim Nissanie. Angelika tutaj tak samo jest ze mną. Już kończymy tutaj na dzisiaj wieczór i będziemy sobie już odpoczywać w domu. I jeszcze Wam tylko pokażę naszego małego przyjaciela, Waldka. Waldek, chodź, przywitaj się. No a Waldek tutaj już chyba jakieś myszy szuka. To by było na tyle. Trzymajcie się i wracamy w następnym odcinku z Nissanem, z tatą. Może Angelika też będzie. I z Benem. Zobaczcie, jaki mam tutaj. Zobaczcie, co tutaj się dzieje w ogóle. Dobra, papa, trzymajcie się.